Usunięte jednostki, usunięte feature'y, wszystko to, co kolektywnie nazywamy cut contentem, czyli zawartością wyciętą, to taka fascynująca kwestia. Oglądając materiały z czasów produkcji, możemy poznać zupełnie inne oblicze danej gry. Dostępne strzępki informacji dają nam pojęcie, jak ta gra mogłaby wyglądać, gdyby tylko twórcy podjęli inne decyzje. Kwestia ta jest tym bardziej interesująca, im bardziej dana gra zmieniała się w trakcie produkcji. Original War jest przykładem takiej gry. Ja jestem Kwantowy, a to jest film o najciekawszych elementach OW, które zniknęły z gry przed jej premierą. Na pierwszy ogień idzie screenshot, który moim zdaniem najlepiej ilustruje, dlaczego wykopywanie takiej informacji jest tak bardzo ciekawe. Na obrazku widzimy dwa rosyjskie budynki, które wyglądają zupełnie inaczej niż te z gry finalnej. Najwyraźniej na wczesnym etapie produkcji budynki ZSRR właśnie tak miały wyglądać. Możemy się tylko domyślać, jakie funkcje spełniały te struktury. Ja strzelałbym, że budynek widoczny w całości to magazyn, a ten widoczny częściowo to fabryka. Kto wie, jak inne rosyjskie budowle mogłyby wyglądać w tym stylu, jak wyglądałyby wieżyczki czy elektrownie. Byłaby to zupełnie inna armia. Bardzo interesujący jest też pojazd ulokowany u dołu ekranu. Jest to bez wątpienia wczesna wersja lekkiego pojazdu USA. Pytanie jednak, w co ten pojazd jest uzbrojony? Bo wygląda, jakby miał 3 lufy, a takiej broni w OW nie znajdziemy. Prawdopodobne rozwiązanie tej zagadki możemy odszukać w plikach gry finalnej, a konkretnie w pliku o nazwie Copy of Vehicles.txt. Ostateczny plik Vehicles.txt opisuje podwozia, bronie i inne części pojazdów dla każdej z frakcji. Copy of Vehicles.txt zawiera zaledwie kilka wpisów. Jednym z nich jest US Triple Machine Gun, czyli amerykański potrójny karabin maszynowy. Bardzo możliwe, że to właśnie ta broń jest widoczna na screenie. A może i nie. Co ciekawe, w Copy of Vehicles.txt znajdziemy także inne osobliwe wpisy. Na przykład należący do Rosjan Light Tank, czyli lekki czołg. Nie żadne lekkie czy średnie podwozie, kołowe czy gąsienicowe, tylko po prostu lekki czołg. Starą wersję lekkiego kołowca USA możemy też zobaczyć na innym screenie, ukazującym fragment amerykańskiej bazy. Tym razem uzbrojenie zawiera jedną lufę i nieco przypomina arabskie lekkie działo. Czyżby wczesna wersja amerykańskiego lekkiego działa? Nieco inną, zdaje się jeszcze starszą wersję tego pojazdu znajdziemy na obrazku pochodzącym z programu GMA. Warto zauważyć, że silnik wygląda tu inaczej niż na pierwszym screenie, a uzbrojenie pojazdu to podwójne działo, co w finalnej wersji OW byłoby niemożliwe. Czyżby było to lekkie działo w wersji podwójnej? Ujęcie z boku, tym razem bez żadnej widocznej broni, znajdziemy na jeszcze innym screenie. Mamy też do dyspozycji dwa obrazki, które były częścią ówczesnego interfejsu. Zajmijmy się teraz screenem pokazującym amerykańską bazę. Na lewo od Jeepa znajduje się stara wersja średniego pojazdu kołowego. W przeciwieństwie do wersji finalnej, stary wóz bardziej przypominał pojazd terenowy, a mniej samochód. Powiem szczerze, stara wersja tego pojazdu jest w mojej ocenie bardziej klimatyczna i bardziej pasuje do dzikich rejonów, w których toczy się rozgrywka. W przypadku tego pojazdu również dysponujemy ikonami interfejsu. Możemy też doszukać się bardziej współczesnej wersji, ale uzbrojonej w coś, co bardzo przypomina arabski karabin maszynowy z wersji finalnej. Czyżby pierwotnie miała to być broń USA? Miałoby to dosyć zabawne implikacje. Zdaje się, że z biegiem czasu Amerykanie tracili lufy do karabinu. Istnieje grafika, na której amerykański pojazd posiada poczwórny karabin maszynowy. Potem mamy tą wczesną wersję z potrójnym karabinem. Tu jest wersja prawie że finalna, z 2 lufami. No a tu wersja ostateczna z jedną jedyną lufą. No proszę, według Macmillana wyprawa Helios miała składać się z samych najlepszych i najlojalniejszych patriotów, a tu takie złodziejstwo. Prawie wszystkie lufy przehandlowali. Wróćmy do screena z bazą. Na lewo od jeepów znajduje się pojazd na podwoziu zaawansowanym, uzbrojony w podwójne działo. Niżej, obok fabryki, widzimy inny pojazd tego typu, tym razem z pojedynczym działem ciężkim. Na innym ujęciu z tej samej lokacji możemy zobaczyć ten pojazd z boku. Podobnie jak w przypadku kołowców, dysponujemy 2 ikonami z interfejsu. Przy okazji, zastanawiający jest fakt, że w przeciwieństwie do wersji finalnej, na tych screenach armia amerykańska nie jest oznaczona swoim ikonicznym kolorem niebieskim, ale fioletowym.
Skoro już jesteśmy przy HG, warto też przytoczyć to późniejsze zdjęcie, które pokazuje nieco inny efekt wystrzału. O wiele bardziej odmienny efekt wystrzału posiadała kiedyś także inna amerykańska broń – działo laserowe. Za 3 wozami znajduje się ciekawa budowla. Wygląda trochę jak baraki z otwartym dachem, ale wielkościowo przypomina raczej bunkier dla jednej osoby. Bardzo ciekawie wyglądają też wieżyczki obronne, którymi obstawiona jest ta baza. Strzelam, że są to wieżyczki automatyczne. Zamontowana na nich broń rakietowa również wygląda kompletnie inaczej niż w wersji finalnej. Dysponujemy 3 dodatkowymi źródłami, na których widać ten rodzaj uzbrojenia. Pierwsze to screenshot z 12 misji kampanii USA. Widoczny na samej górze ekranu pojazd jest uzbrojony właśnie w taką wyrzutnię. W przeciwieństwie do wersji zamontowanej na wieżyczce, tu widoczne są też dodatkowe rakiety, które tak jakby czekają na wprowadzenie do wyrzutni. Inne zdjęcie tego wariantu znajdziemy w folderze wspomnianego już programu GMA. Finałowo mamy też krótkie nagranie wideo pokazujące model 3D wieżyczki z wyrzutnią. Skoro już jesteśmy przy wieżach obronnych, ten screen pokazuje jeszcze inną wieżyczkę USA. Otoczenie wskazuje, że są to okolice bazy Gamma. Wieżyczka ta jest z pewnością ręcznie sterowana. Skąd to wiadomo? Po pierwsze, jej model zachował się w plikach gry finalnej. Jest on tam oznaczony jako Bunker S3. Bunker to identyfikator wieżyczek ręcznie sterowanych. Po drugie, dysponujemy też takim obrazkiem, na którym budynek ten jest jasno podpisany. Fragment tego screena już pokazywałem. Pochodzi on zapewne z bardzo wczesnego etapu pracy nad grą. Warto wspomnieć, że jest to plik PSD, czyli obrazek w formacie Photoshopa. Włączając i wyłączając niektóre warstwy, możemy ujawnić alternatywne fragmenty obrazka. Na tych dodatkowych warstwach znajdują się wyłącznie budynki. Zaryzykowałbym więc teorię, że plik ten służył do sprawdzania, jak różne budynki o różnych rozmiarach prezentują się przy jednostkach i środowisku. Oprócz prekursorów lekkiego kołowca, widzimy tu w sumie 3 budynki nieco przypominające laboratoria, burą chatkę wyglądającą na coś z arsenału Arabów, kilku żołnierzy ukrytych w lesie, a także 2 ciekawe pojazdy znajdujące się z prawej strony ekranu. Zaryzykowałbym teorię, że są to pojazdy amerykańskie, wczesne wersje średniego pojazdu gąsienicowego. Na początku podejrzewałem, że te duże panele po bokach to baterie słoneczne, ale są to raczej osłony gąsienic. Z drugiej strony, uzbrojenie tych pojazdów, które wygląda na jakiś rodzaj wyrzutni rakiet, bardzo przypomina wczesny model wyrzutni rosyjskiej, a nie amerykańskiej. Chodzi mi o wyrzutnię, która jest umieszczona na wieżyczkach na tym screenie. Możemy ją też zobaczyć tutaj, zamontowaną na pojeździe. Finałowo jest ona też obecna w encyklopedii w grze finalnej. W tym filmie to na tyle. Zapraszam na część drugą, która pojawi się już wkrótce. Tymczasem napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej usuniętej zawartości. Dobrze, że zniknęła? A może niektóre elementy warto by było zachować? Dzięki za oglądanie i do następnego razu.